No to zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Maciej Kuźniar i chciałbym bardzo serdecznie wszystkich powitać na kolejnym webinarze naszej serii o chmurach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądało wdrożenie Omnichannel w chmurze. Pomoże nam Mirosław Bartnik z firmy Ingenuity, firmy, która wdrożyła rozwiązanie omnichannelowe dla Vision Express. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tym konkretnym wdrożeniu. Mirek, bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie, że jesteś z nami. Mam nadzieję, że dzisiaj fajnie się będzie rozmawiało. Chciałbym Cię prosić na początku, abyś powiedział kilka słów, czym właściwie zajmuje się Enginite, bo przecież, czy Wy jesteście software house'em? Po pierwsze, dzień dobry wszystkim. Dzięki również za zaproszenie na webinar. Odpowiadając na Twoje pytanie, Maćku, nie jesteśmy software house'em. Jesteśmy firmą, która tak naprawdę oferuje dobrze dobrane zespoły ludzkie świadczące usługi wdrożeniowe i realizujące tak naprawdę projekty w obszarze commerce. Tak? A specjalizujecie się w jakichś technologiach, czy tak? Tak. Znaczy myślę, że dla części rynku, jakby tutaj też nie jest tajemnicą, jakby wyrośliśmy na technologiach hybrid, czyli obecnie SaaS Commerce. Natomiast oczywiście z biegiem czasu również szukaliśmy trochę innych technologii, szczególnie patrząc na nowe trendy, choćby tylko cały headless, composable architecture. W związku z tym mamy kilka partnerstw strategicznych, nie tylko jakby z SAP-em, ale również choćby tylko z Commerce Toolsem, czy z Magnolią, z Ampliensem. Dobra, super. Dostarczacie ludzi, no tak jak powiedziałeś przed chwilą, dostarczacie ludzi do Vision Express. Powiedz, kiedy i dlaczego właściwie zapadła decyzja o tym, aby przejść do chmury i czy Wy jakoś pomagaliście w podjęciu tej decyzji, czy to Vision Express samodzielnie podejmowało tą decyzję? Dlaczego właściwie, jeśli już zapadła decyzja o migracji do chmury, o przejściu do chmury w tym wdrożeniu, to dlaczego wybraliście tą konkretną? Jasne. Dużo pytań postawiłem w jednym. Postaram się jakoś zaadresować wszystkie. Jeżeli coś pominę, to jasne, to pytaj po prostu. Więc po pierwsze miałem tą przyjemność, że jakby przez pierwsze 1,5 roku byłem zaangażowany w ten projekt jako architekt i jakby dość szybko stało się dla mnie oczywiste, że potrzebujemy zmiany dostawcy, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Tak naprawdę chodziło o przejście z dostawcy, który był promowany przez jakby grupę globalną, Grand Vision, który jakby z którym widzieliśmy, że nie zawsze możemy osiągnąć te same efekty, które znaliśmy z innych projektów tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli. Jednocześnie mieliśmy dobre, a nawet bardzo dobre doświadczenia właśnie z innego projektu, z Octawave'em. I chciałbym tutaj dodać, że jakby w takim przejściu do chmury, tak, może być ważnych kilka elementów, bo czasami firmy decydują się na zmianę przejścia do chmury, czy to prywatnej, czy publicznej, dlatego że zmieniają stack architektoniczny, tak, czyli jest coś dużego się dzieje w firmie i wtedy jest to naturalny kierunek. A czasami choćby tylko dlatego, że chcą przygotować się na taką zmianę, a jednocześnie usprawnić jakieś procesy i choćby tylko zoptymalizować koszty. I w tym wypadku bardziej chodziło o usprawnienie procesów, ponieważ, i pewnie do tego dojdziemy później, architektura tego rozwiązania nie korzysta w pełni ze zdobyczy rozwiązań chmurowych. Natomiast to, z czego skorzystaliśmy i na czym nam bardzo zależało, to tak naprawdę sam charakter współpracy i podejście do pewnych tematów, które my jako firma wyznajemy na co dzień. Pracujemy w metodologiach zwinnych i szukając partnera zarówno po stronie klienta, jak i po stronie właśnie dostawcy, choćby tylko infrastruktury czy rozwiązań chmurowych, oczekiwaliśmy tego samego. Z wyborem dostawcy mogło być trochę łatwiej, bo przecież my już pracowaliśmy wcześniej. Vision Express to nie jest pierwszy klient, wspólnie pracujemy też przy TUI, więc pewnie to doświadczenie było cenne. No dobra, to jeszcze powiedz, co to właściwie jest Omnichannel i jaki on ma związek z chmurą?
to może jeszcze właśnie tak, wiesz, wyjaśnienia definicji na samym początku, no już parę rzeczy powiedzieliśmy, ale teraz omnichannel. Nie wiem, czy wszyscy Jasne. wiedzą, ja dopiero niedawno się dowiedziałem, jak jest, zresztą ty mi opowiedziałeś, jak kilka przykładów i byłem mocno zaskoczony. Możesz je nawet poruszyć dzisiaj. Jasne. Znaczy, zamiast mówić, czym jest omnichannel, bo dla każdej firmy, z którą miałem przyjemność rozmawiać i która gdzieś tam się poruszaliśmy w obszarze omnichannelowym, słyszałem naprawdę przeróżne definicje i to jest fair, bo dla każdej firmy ta zmiana oznacza trochę inne zobowiązania zarówno względem klientów, jak i wobec pracowników. Dlatego chciałbym odpowiedzieć na to pytanie raczej odnosząc się do perspektywy klienta, bo ona jest jakby wydaje się dzisiaj tą główną, która drive'uje wszystkie zmiany, a jednocześnie tą, na którą powinniśmy jednak zwracać najbardziej uwagę. Mianowicie z punktu widzenia klienta omnichannel to jest sytuacja, w której bez względu na to, w którym kanale sprzedażowym ja jako klient X mam kontakt z daną firmą, tak, z daną usługą, to jestem tak samo rozpoznawalny, mam to samo wrażenie, jeżeli chodzi o dostępność do produktów, usług, bo jakby różne firmy sprzedają różnego rodzaju produkty, a jednocześnie mam tą samą politykę cenową w idealnym przypadku i promocyjną, tak? Jeżeli jestem zapisany do programów lojalnościowych, to również w wszystkich kanałach one jakby mają odzwierciedlenie. A mówiąc o kanałach, bo to też może nie być zawsze oczywiste, mam na myśli przede wszystkim ten kanał najbardziej obecnie modny, czyli kanał online'owy, tak? Czyli tradycyjny e-commerce. Również mam na myśli kanał offline'owy, czyli sprzedaż fizyczną w sklepie, w salonie, czy jeszcze w jakichś innych miejscach. No i oczywiście też tradycyjnie pojawia się kanał telefoniczny, gdzie się dzwoni po prostu do call center, i klient potrzebuje pomocy lub po prostu chce zrealizować w ten sposób swoją płatność. I teraz wszystkie te kanały można tak naprawdę spiąć w jeden spójny ekosystem powiązanych systemów albo wręcz w jeden, które zawsze będą widziały tego samego użytkownika, zawsze będą widziały te same zamówienia, operacje. I już kończąc, jako klient rozwiązania omnichannelowego spodziewam się, że bez względu na to, czy dokonam zakupu na przykład w salonie Vision Express, czy poprzez infolinię Vision Express, to chwilę później zobaczę to zamówienie w moim koncie online'owym. To żeby to sprowadzić do jakiegoś przykładu, to jak już otworzą te galerie handlowe, chociaż chyba już otwarli, Soboty podobne. Wchodzę do sklepu Vision Express, to sprzedawca wita mnie. Dzień dobry, panie Maćku, ja widziałem pana wczoraj na stronie i mam dla pana dobrą, atrakcyjną ofertę, tak? To tak to działa, czy nie? Znaczy, nie wiem, czy tak to działa, bo to wchodzimy jeszcze w inny obszar, który dotyczy samej polityki, tak, firmy, bo... Nie, to był oczywiście żart, bo przecież handlowiec nie rozpozna mnie wchodząc do sklepu, że ja wczoraj byłem na witrynie, chyba że się jakoś wylegitymuje, no nie wiem. Mógłby, wbrew pozorom Tak? mógłby, Naprawdę? jeżeli tak naprawdę byłaby wykorzystana do tego aplikacja na przykład natywna. Okay. I dodatkowo byłyby wykorzystane choćby tylko na przykład beacony albo aplikacja natywna wymagałaby włączenia GPS-a. Więc te rzeczy są teoretycznie do zrobienia, ale wydaje mi się, że mało firma to robi. Nie dlatego, że technologicznie jest to niemożliwe, raczej dlatego, że ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że prywatność jednak ma znaczenie. No dobra, ale to trik zasadniczo tak naprawdę polega teraz na tym, że ja sobie oglądam te artykuły na stronie internetowej, wrzucam je do koszyka, idę do sklepu i w sklepie tak naprawdę widać ten mój koszyk, widać, co ja tam miałem, mogę sobie to łatwo obejrzeć i w tym sklepie po prostu odebrać, nie? Też. Jest nawet możliwość, że przygotowuję sobie koszyk jako klient w domu, na przykład z żoną czy z mężem, tak? I idąc do salonu, chciałbym tylko już przymierzyć te rzeczy, które wcześniej wybrałem. I dokonuję tego, a jednocześnie w tym koszyku mam więcej niż jeden produkt. W jakiś sposób je już skomponowałem, tak? Czyli powtórzenie tego procesu będzie wymagało poświęcenia kolejnych kilku czy kilkunastu minut. Więc mogę faktycznie poprosić osobę w salonie, żeby na moim koncie otwarła dokładnie ten mój koszyk i że chciałbym dokonać zakupu tych produktów, które się znajdują w koszyku przy kasie. Jest to absolutnie możliwe. No dobrze, ale teraz wyobraźmy sobie
bo tak przecież chyba jest, że w systemie widać też pewnego rodzaju dane medyczne, czyli na przykład to, co jest efektem badania mojego wzroku, czy też no, przede wszystkim badania wzroku. I te dane, one są dostępne dla mnie, one są dostępne dla kogoś jeszcze? No to jest bardzo dobre pytanie, bo w ogóle dochodzimy, trzymając przykładu Vision Express oczywiście, dochodzimy też do tego, że Vision Express przede wszystkim jest firmą medyczną, tak? Czy jakby sprzedają produkty jako pewnego rodzaju dodatek, jakby tutaj oczywiście nie chcę się wypowiadać w imieniu samej firmy, natomiast to, że jest to firma medyczna oczywiście oznacza, że oferują badania i jest to z tego co wiem duża część jakby ich polityki biznesu. W związku z tym również taki system omnichannelowym od początku było wiadomo musi to wspierać i tak jest również tutaj. Można zarówno kupić takie badanie, jak i zobaczyć wyniki takich badań w tym systemie. I kto ma dostęp? Oczywiście klient. Natomiast klient może zdecydować tak naprawdę, czy chce być klientem online'owym, czyli dokonywać zakupów, czy tylko być takim klientem, któremu wykonywane są badania, a jednocześnie te badania będą zbierane w tym systemie i przechowywane. Dobra, to teraz już wiemy, co to jest Omnichannel, wiemy, że też mamy dane medyczne na platformie, wiemy, że możemy kupować już w różnych miejscach i wszyscy wszystko o nas wiedzą, to wspaniale. Ale powiedz, Mirek... Tak, że nie ma. Powiedz Mirek, czy klient wcześniej miał w ogóle, inaczej, czy miał wdrożoną mechanikę omnichannelową wcześniej, zanim wy zaczęliście z nim pracować? Czy też ta transformacja cyfrowa była przed nim? Tutaj tak naprawdę należałoby poruszyć kilka kwestii. Po pierwsze, tak naprawdę projekt zaczął się od Trend Opticians, czyli marki premium firmy Vision Express. I jakby ta decyzja wynikała tylko z tego, że Trend Opticians nie posiadało kanału online'owego, a przynajmniej nie w takim rozumieniu sprzedażowym, tak? I w związku z tym tam potrzeba była większa, a z drugiej strony salonów jest mniej, a tak naprawdę salony determinują pewien poziom złożoności i ryzyka w takich projektach. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy była jakby polityka i strategia omnichannelowa, nie. I tak naprawdę ta cała dyskusja tej transformacji cyfrowej w kierunku omnichannelu rozpoczęła się razem z projektem i chciałbym tutaj dodać, teraz może nie zagłębiając się w szczegóły, że największym wyzwaniem w wszystkich takich projektach nie jest aspekt technologiczny. On oczywiście jest trudny, on oczywiście wymaga jakiegoś nakładu inwestycyjnego, także ze strony klienta, jeżeli chodzi o jakby sam zespół po stronie klienta, który jest tym pośrednikiem między biznesem a również nami. Natomiast z mojej perspektywy największe wyzwania, największe ryzyka są po stronie procesów i zmiany w ogóle w polityce firmy. Bo omnichannel determinuje, w pewnym sensie nawet wymusza dużo zmian, o których wcześniej większość firm nawet nie musiało myśleć, a nagle się okazuje, że one są krytyczne. Mamy choćby tylko spójną politykę cenową, która nie zawsze musi być spójna dla kanału online'owego i offline'owego, ale trzeba przynajmniej podejść do tego tematu, się zastanowić, czy tradycyjne podejście, które kiedyś było tym jedynym słusznym, dalej jest zasadne, bo klient może czuć się nie fair, jeżeli na przykład na kanale online'owym widzi produkt 20% tańszy niż jeżeli przyjdzie fizycznie do salonu i to jest coś, co może wpłynąć na wizerunek i zaufanie do marki. A jednocześnie pojawiają się choćby tylko takie kwestie ludzkie, że często pracownicy firm, które właśnie mają oddziały fizyczne, boją się, że stracą część przychodów związanych z premiami, tak? I dobry program i wydaje mi się, że tutaj Vision Express naprawdę dużo nad tym myślało i summa summarum rozwiązało to całkiem sprytnie. Natomiast chodzi o to, żeby jeżeli ja jako klient przychodzę do dowolnego salonu, tak, czy do Vision Express, czy do TUI, o którym wcześniej wspomniałeś, to żeby w interesie pracownika nie było odciągnięcie mnie od online'a, a wciągnięcie w sprzedaż tradycyjną, tak? Bo jeżeli do tego dochodzi, to znaczy, że coś jest nie tak. No dobrze. Mirek, to powiedziałeś, że
ta strategia wejścia w Omnichannel była tworzona od podstaw, tego Omnichannelu nie było. A jak wy podeszliście do tworzenia strategii chmurowej? Kto nad nią pracował? Samodzielnie tworzyliście jakby tą strategię wejścia do chmury, czy to klient już miał jakąś koncepcję, pomagał wam, może pomagał wam ktoś z zewnątrz i co ona właściwie zawierała? Jasne, więc tutaj na wstępie chciałem powiedzieć, że w naszym wypadku ta strategia wejścia do chmury nie wiązała się z tym, co często ludzie mają w głowie, słysząc przejście do chmury, czyli nie pociągała ze sobą jakichś znaczących zmian architektonicznych, na przykład przejście z architektury monolitycznej na architekturę mikroserwisową. Tutaj to nie było jakby przedmiotem. Zmiana dotyczyła tak naprawdę przejścia bardziej od jednego partnera stosującego rozwiązanie do drugiego. I my mieliśmy to szczęście, że mogliśmy tak naprawdę do całego procesu podejść w pewnym sensie iteracyjnie. Mianowicie my niemalże od początku projektu jako zespół inżynierski mieliśmy środowiska testowe, między innymi również takie środowisko, które się nazywa UAT, czyli User Acceptance Testing, właśnie w Octawave'ie, tak? Czyli jakby my dostosować projekt no może do wymagań to złe słowo, ale jakby zoptymalizować go pod kątem rozwiązania chmurowego. I teraz, jeżeli chodzi o projektowanie, nie wymagało to bardzo dużych przygotowań, natomiast na pewno niezbędna była bezpośrednia współpraca i pomoc właśnie ze strony jakby specjalistów z Octawave, gdzie my na przykład zmieniając jedno rozwiązanie na drugie, zmienialiśmy technologię po stronie web serwera, właśnie w oparciu o rekomendacje i doświadczenia Octawave'u i to jakby się, to było na tyle naturalne, że było czymś, co z jednej strony było częścią tego procesu przejścia, ale z drugiej nie powodowało żadnych dodatkowych perturbacji tak naprawdę. To jest fajne to, co mówisz, bo bardzo często jest tak i to wynika też z poprzednich webinarów, które pewnie Państwo mieli okazję zobaczyć, to ta strategia migracji do chmury to zwykle jednak powiązana jest z jakąś transformacją procesu CI/CD, z wejściem w Kubernetesy, wejściem w dokkeryzację. To się dzieje zwykle prędzej czy później, ale to się jednak dzieje w trakcie transformacji do chmury. Mirek dzisiaj mówił, że powiedział, że to nie zawsze tak jest, nie zawsze jest taka potrzeba. Znaczy nie dajmy się zwariować trochę. Tam, gdzie coś działa dobrze w architekturze monolitycznej, a taka jest architektura obecnie, no to przecież może takie pozostać. To gdzieś jest balans między tym, co jest potrzebne, a tym, co trzeba zmienić, technologiami, które trzeba dopasować. I ty powiedziałeś, że w trakcie migracji do chmury, no to pewne komponenty zostały wymienione, tak jak powiedziałeś, serwer webowy został zamieniony na inny, coś tam pewnie było pozmieniane w architekturze, ale zasadniczo to zostało bardzo podobne. Czy to jest tak, że ta architektura jest narzucana przez SAP Hybris, przez właśnie, jak to się teraz nazywa? To ma inną nazwę, SAP Commerce Cloud, natomiast to jest coś, co się zmienia, tak? Jakby myślę, że co półtorej roku mamy trochę inną nazwę, ewoluuje, ale myślę, że i sformułowanie Hybris i SAP Commerce są ok. No właśnie, i ta architektura była narzucona przez Hybrisa w jakiś sposób, bo to jest dość jakby takie monolityczne środowisko, nie? Znaczy architektura jest tylko w pewnym stopniu narzucona tak naprawdę, bo oczywiście główne ograniczenia wynikają z tego, że po prostu to jest rozwiązanie monolityczne i to ma po prostu wady i zalety, tak? I jedną z wad jest to, że na przykład próbując osiągnąć coś, co teraz jest modne z wykorzystaniem Kubernetesa, high availability, czyli taką pełną skalowalność w czasie rzeczywistym, to mimo, że Hybrisa można dockeryzować, tak? Czyli jakby to jest ten pierwszy krok, żeby w ogóle myśleć o Kubernetesie, to pójście o krok dalej, czyli poza konteneryzacją wykorzystując Dockera, to wejście w Kubernetesa raczej nie jest uzasadnione. Znaczy nie chcę odradzać tego jakby stanowczo, bo pewnie znajdą się przypadki, w których to może być dobry pomysł. Natomiast z naszych doświadczeń wynika, że w większości przypadków zatrzymanie się na Dockerze to jest jakby optymalne podejście, bo Kubernetes w tym wypadku jakby nam nie przeskaluje całego rozwiązania, bo sam system po prostu wstaje tak długo,
że w momencie, kiedy przychodzi duży ruch i w architekturze mikroserwisowej byśmy nagle podnieśli dodatkowe instancje, żeby obsłużyć ten duży ruch, to serwer ciągle by startował, bo to jest po prostu specyfika architektury monolitycznej. Natomiast chciałem się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, którą wcześniej poruszyłeś, a mi umknęła, a była w sumie ważnym wyznacznikiem tego przejścia do chmury, mianowicie optymalizacja, continuous integration i no wprawdzie nie mogę powiedzieć, że mamy takie pełne continuous delivery, bo to znowu jest trochę pochodną architektury monolitycznej. Natomiast mamy dużo automatyzacji, jeżeli chodzi o budowanie systemu i deployment, tak? I tutaj przechodząc do Octawave'a i jednocześnie wykorzystując narzędzia typu Jenkins, udało nam się to znacząco usprawnić, choćby tylko dzięki temu, że mieliśmy dużo większą elastyczność na poziomie samej infrastruktury niż to było wcześniej. Dobra. A były jakieś korzyści w trakcie migracji? Były jakieś wyzwania? A jakby co było, może inaczej, co było największym wyzwaniem w czasie migracji do chmury? Co było największym wyzwaniem w czasie migracji do chmury? Ja myślę, że największym wyzwaniem jest tak naprawdę połączenie i tutaj też było współpraca kilku tak naprawdę partnerów, bo mówimy z jednej strony o naszej firmie, mam na myśli Engineity, czyli zespole inżynierskim, który przygotowuje paczkę, ma procedurę deploymentu i jakby też jest odpowiedzialny za sam proces tej migracji. Mamy oczywiście zespół wsparcia Octawave i inżynierów, którzy odpowiadają za jakby ten poziom infrastrukturalny. Ale jest też ten element po stronie klienta, tak? Klient też ma dział IT, klient też ma jakby kompetentnych ludzi, którzy uczestniczą w procesie, bo również część infrastruktury, nie ta omnichannelowa bezpośrednia, ale mimo wszystko część infrastruktury z różnych powodów jest również po stronie klienta. I teraz połączenie tego, przepięcie VPN-ów, zagwarantowanie przepustowości tych łącz, tak? To są tak naprawdę te elementy, gdzie wszyscy muszą mieć spójną wizję, muszą być zsynchronizowani i to się musi po prostu udać, bo jest wiele rozproszonych elementów, które nagle muszą zagrać razem. Wcześniej działały dobrze, bo było to przetestowane od początku, a nagle my to zmieniamy, tak? Dobra, a to jeszcze ostatnie pytanie z tej części takich pytań ogólnych, strategicznych. Doradziłbyś coś tym firmom, które myślą o migracji do chmury? Oczywiście każdy ma trochę inną sytuację, natomiast sądzę, że w szczególności biorąc pod uwagę to, jak wyglądał rok 2020, mam na myśli to, że generalnie wszystkie rozwiązania SaaS-owe, chmurowe nagle okazały się strategicznie właściwe, tak? Bo większość ludzi pracuje z domu i też zmieniło swoje nawyki, przecież musiało zmienić nawet te nawyki, to mając na przestrzeni nawet ostatnich nie tylko 2-3 lat, ale 5-6, często dyskusje z klientami, dlaczego w ogóle chmura, czy tam nasze dane są bezpieczne, tak? Dla mnie wniosek jest jeden, że potrzebna jest, chcąc to zrobić w ogóle porządnie i spróbować w ogóle to zrobić, trzeba zmienić trochę percepcję. Raczej nie szukać powodów, dla których ja powinienem przejść do chmury, bo zawsze się znajdą powody, dla których nie powinienem, ale skupić bardziej na tych, odwracając trochę tą perspektywę, skupić na tym, dlaczego ja miałbym tego nie zrobić tak naprawdę, bo często ludzie patrząc przez pryzmat, szczególnie w dużych firmach, w których jest już jakaś infrastruktura, usługi hostowane wewnętrznie, skupiamy się na tym, że my coś mamy i teraz dokonanie takiej jednorazowej inwestycji, przejścia gdzieś, to wymaga zarówno dużo zmian operacyjnych, często po prostu inwestycji również finansowych. Skupiamy się właśnie na tym stanie, który jest obecnie, nie myśląc o pewnych trendach, które są i które, jeżeli my się do nich nie podczepimy w pewnym sensie, to będziemy stratni nie dlatego, że nie wiem, chmura jest lepsza czy gorsza. Po prostu stracimy pewien zbiór korzyści, który chmura daje, a daje dużo tak naprawdę. No to ten narada rzeczywiście fajne. Tak sobie myślę, chyba przejdziemy do tej części mięsnej, bardziej technicznej. Mirek, Vision Express posiada bardzo dużą
sieć salonów, mocno rozwija sprzedaż online. Wszystko spięte jest usługą w chmurze. Nie wiem, dziesiątki czy setki, nie wiem ile oni mają sklepów, ale generalnie to bardzo dużo po prostu jest online, teraz pewnie bardzo mocno aktywny. Wszystko jest połączone razem. Sprzedaż, fiskalizacja, hybrid, e-commerce, w tym wszystkim VPN-y, tunele i to wszystko się gdzieś w tej chmurze tam łączy. Możesz coś powiedzieć więcej, jak przygotować się do tak rozległej konfiguracji? No, to jest przede wszystkim bardzo trudne pytanie, bo to jest coś, co przede wszystkim trzeba mieć na uwadze od samego początku, tak? Jeżeli wiadomo, że strategią firmy jest pójście w kierunku omnichannelu, to trzeba sobie zadać pytanie, co to znaczy dla firmy, bo tak jak powiedziałem na początku, możemy sobie zadać to pytanie od strony klienta, co chcemy osiągnąć, ale ciągle nie unikniemy pytań, co to znaczy dla nas, jako dla firmy i z czym my się musimy zmierzyć. No i pierwszym takim wyzwaniem właśnie w przypadku firmy, która ma tradycyjny offline'owy kanał sprzedaży, a Vision Express, tak powiedziałeś, ma całkiem sporo salonów, bo nie jestem pewien, ile jest dokładnie dzisiaj, ale myślę, że w okolicach 180, może nawet po 200. Nie jestem z tym na bieżąco, ale mówimy o takich liczbach. A w każdym salonie często jest kilka stanowisk kasowych, tak? I pierwszym takim pytaniem, na które musieliśmy sobie odpowiedzieć, co to znaczy, że będziemy mieli ten omnichannel? Czy to znaczy, że kasjer w salonie ma korzystać z tego samego systemu? I jeżeli tak, to czy to jest w ogóle osiągalne technologicznie, tak? Jeżeli to jest osiągalne technologicznie, to jakie komponenty powinny to realizować? I na przykład, czy powinniśmy dodawać moduły fiskalizacji, w ogóle odpowiedzialność do i tak już dużej, bo monolitycznej aplikacji komersowej. Jakby tutaj na szczęście od początku mieliśmy razem z architektem ze strony Vision Express, z Dominikiem, którego serdecznie pozdrawiam, spójną wizję, że raczej chcemy to zdekomponować, tak? Czyli stworzyć dedykowany komponent, dodatkową usługę, która będzie odpowiedzialna za fiskalizację i komunikację z drukarkami fiskalnymi, bo w ogóle implementację całego prawa fiskalnego, bo to jest coś, czego ja pewnie tylko jakiś ułamek w ramach realizacji tego projektu poznałem i z tego się bardzo cieszę, że nie musieliśmy jakby rozgryzać prawa fiskalnego w ramach projektu komersowego. I to też pokazuje, że nawet mając właśnie architekturę monolityczną, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby część odpowiedzialności dekomponować i oddelegowywać do innych systemów. I tak też jest w tym wypadku. Korzystamy z czegoś, co jakby się nazywa architekturą finposową, czyli takim jakby cienkim posem. Chodzi o to, że POS tak naprawdę nie robi nic więcej niż fiskalizuje produkty, a sam jakby nie jest świadom całego portfolio produktowego. I wydaje mi się, że to się okazało jakby bardzo dobrą decyzją. I tak naprawdę te dwa komponenty, czyli z jednej strony system odpowiedzialny za całą obsługę POS-ową i hybrid są z sobą w ciągłej, dwustronnej komunikacji, tak? I dzięki temu tak naprawdę jest to wrażenie też takiego spływania zamówień, jednocześnie fiskalizacji w trybie rzeczywistym, bo tak naprawdę te opóźnienia są rzędu sekund, a czasami mniej. Dobra, czyli mówimy o dekomponentyzacji, tak to ładnie nazwałeś? Czyli... Dekompozycja. Dekompozycji. Okej, dekomponentyzacja to chyba mój jakiś dzisiejszy wymysł. Słuchaj, kupuję sobie okulary w salonie, pracownik wystawia paragon i teraz zgodnie z tym, co powiedziałeś przed chwilą, to w końcu trafia do jednego systemu, czy nie trafia do jednego systemu? Tak, zdecydowanie to trafia do jednego systemu. Mało tego, ten pracownik, dokonując zakupów w salonie, używa dokładnie tego samego systemu. Mówiąc o tym samym systemie, mamy się otwiera przeglądarkę, żeby dokonać zakupu. Czyli tylko ten moduł fiskalizacji jest osobny, natomiast sama obsługa tego procesu zakupowego się dzieje w jednym systemie informatycznym, tym samym właściwie co online, tak? Tak, wręcz patrząc na poziomie przepływu danych, to wręcz wygląda tak, że pracownik wybierając produkty, tak, bo często tam jest skaner, tak, wiadomo, nikt nie wpisuje ręcznie tych numerów inwentaryzacyjnych, ale skanując produkt,
on w pierwszej kolejności pojawia się właśnie w Hybrisie, czyli w tym kanale, nazwijmy to online'owym, tak? Tylko w perspektywie pracownika, więc jakby tu jest trochę pewne rozróżnienie i w momencie, jak jest tam wybrane, OK, to jest wszystko, płacimy, to jest dopiero komunikacja do drukarki fiskalnej. Poprzez oczywiście to rozwiązanie, o którym wcześniej wspomniałem, POS-owe. Czyli ta kluczowa, czyli ta komunikacja właściwie z chmurą jest tutaj kluczowa, no bo Hybris jest w chmurze, tak? Bez tego Hybrisa ta transakcja jednak nie miałaby miejsca, mimo to, że sam model fiskalizacji jest w sklepie, no to jakby ten przepływ musi istnieć, nie? Zdecydowanie. W związku z tym myślę, że zasadne jest pytanie o monitoring takiej infrastruktury, no bo on jest kluczowy. Tak? No znowu, te setki sklepów, wszystko jest razem połączone, wiele komponentów działających równolegle, chmura pośrodku. Jak to monitorujecie? W jaki sposób to jest zorganizowane? Kto to właściwie monitoruje? No to jest ciekawa kwestia. Po pierwsze to jest tak, że zarówno sam system, jak i towarzyszący monitoring to jest coś, co jeżeli tylko są możliwości, to podlega ciągłemu usprawnianiu, bo po prostu system się zmienia, zachowania klientów się zmieniają. Natomiast odpowiadając bezpośrednio na to pytanie, jest tak naprawdę kilka zespołów, kilka elementów, które się dopełniają, bo z jednej strony my jako firma pełnimy usługi application supportu i w ramach tego monitorujemy pewne aktywności, między innymi korzystamy z rozwiązania, które w skrócie nazywa się ElkStash, tak? To jest zbiór kilku komponentów, które są open source'owe i dają ogromne możliwości, jeżeli chodzi o zbieranie, agregację danych i potem wizualizację w postaci wykresów. I to jest jakby nasze pierwsze narzędzie. Natomiast to jest narzędzie, które daje obraz głównie z perspektywy samego systemu, tak? Samego jakby Hybrisa w tym wypadku. A oczywiście jeszcze jest ta strona bardziej infrastrukturalna, która też jest ważna, bo czasami problemy, które się zdarzają, wynikają z tego, że nie wiem, no, choćby tylko system jest przeciążony na poziomie wykorzystania RAM-u i trzeba coś zoptymalizować na poziomie wykorzystania CPU lub innych parametrów, które widać tylko z poziomu infrastruktury i tutaj korzystamy z narzędzi natywnych, które udostępnia właśnie Octawave. I jednocześnie też pewnego rodzaju monitoring prowadzi sam Vision Express, bo też ma dział swojego wewnętrznego supportu, który tak naprawdę jest tą stroną kontaktującą się z nami, jeżeli coś się dzieje. I wszystkie te elementy dopełniają się nawzajem, tworząc jakiś spójny obraz na końcu. I tak powiedziałem, oczywiście my i klient mamy ciągle pomysły, co można robić, co można zrobić więcej. I wydaje mi się, że to jest jakby też naturalne, że system ewoluuje i też w związku z tym narzędzia monitorujące powinny. Czyli mamy taką sytuację, w której patrząc tak z lotu ptaka na ten cały system, to monitoring jest prowadzony przynajmniej w 3 miejscach, w 3 organizacjach. Z jednej strony jest to oczywiście Vision Express, który wewnętrznie monitoruje sobie różnego rodzaju procesy. Jesteście wy, Enginity, firma, która jakby dostarcza samo rozwiązanie, no i świadczy support aplikacyjny, więc też monitorujecie różne procesy kręcące się w kółko. No i jest jeszcze Octawave, która świadczy usługę Premium Support, no i dba o utrzymanie infrastruktury w chmurze, czyli bieżący monitoring i dbałość o to, żeby no po prostu te serwery na koniec działały i przetwarzały te wszystkie informacje, które spływają. Monitoring pewnie połączeń i wielu innych rzeczy. Przynajmniej mamy 3 ośrodki monitoringu w takim systemie. No ale czy zdarzają się sytuacje, że coś tam przemknie niezauważone pomimo tych 3 ośrodków? No szczerze. Zdecydowanie tak. No jakby myślę, że każdy wie, jak wygląda sytuacja w przypadku systemów informatycznych. To jest tak naprawdę nieustanny proces usprawniania, tak? Jedynie można pewne rzeczy przewidywać i mając dobrze zaprojektowany system, być bardziej gotowym na zmiany i ewentualne usprawnienia. I tak jak najbardziej zdarzają się problemy, zdarzają się też sytuacje, w których jakby potrzebujemy po każdej ze stron chwili na analizę tego, co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło, bo na przykład nagle
nie wiem, zwiększył się ruch i jest podejrzenie, że był atak, tak? A może to nie był atak, może po prostu to było coś spodziewanego, bo nagle pojawiła się bardzo atrakcyjna promocja dla klientów, a infrastruktura została zoptymalizowana na pewien poziom ruchu, którego wcześniej nikt nie przewidział. W związku z tym tak, zdarzają się takie sytuacje i wówczas tym bardziej istotne jest partnerskie podejście z każdej z tych stron, tak? Mam na myśli w szczególności tutaj nasz zespół i zespół po stronie Octawave, bo to na nas tak naprawdę w pierwszej kolejności ciąży obowiązek ustalenia tego, co się stało, tak? To zespół klienta również tym zespołem, który od nas oczekuje, nas wspiera, jakby tutaj zdecydowanie muszę to podkreślić, ale to ten zespół supportowy ze strony klienta od nas oczekuje, że my coś ustalimy i przede wszystkim za tym. Czyli dotknęliśmy ważnej rzeczy. Skalowalność. Czy to jest tak, że Hybrisa daje się łatwo skalować? No bo przypomniało mi się to, co mówiliśmy 20 minut temu o dokoryzacji i o tym, że Hybrisa można zdokoryzować, tylko jest to dość może niekoniecznie uzasadniony proces ze względu na czas startu takich dockerów, takich obrazów i próba skalowania tego niesie dość dużą trudność związaną z warm-upem takich klastrów. No i właśnie, i teraz podać taki przykład, że ruch się zwiększa na stronie, no mamy promocję, bo wystąpił jakiś powód, który sprawił, że dużo więcej użytkowników weszło i trzeba tą infrastrukturę zeskalować, czy wyskalować ją do góry. To się w Hybrisie da stosunkowo łatwo robić, trzeba to planować z wyprzedzeniem. Takim, że wiadomo, fajnie jest, jak klient powie nam przynajmniej dzień wcześniej, słuchajcie, jutro robimy promocję, przygotujcie się i dołóżcie tam do pieca, co trzeba. No ale czasami tak nie jest, nie? I właściwie wszyscy budzą się, mówiąc kolokwialnie, z ręką w nocniku, no bo serwis zaczyna zwalniać, a użytkowników przybywa coraz więcej. No jak to z tym skalowaniem jest Hybrisa, powiedzmy? Znaczy, po pierwsze jest tak, że... Przepraszam, jeszcze Ci jedno, bo chciałem Ci przerwać, dlatego że jakby już kończąc tą moją wypowiedź, to, że Hybris nam zaczyna zwalniać bez dużo użytkowników online, przekłada się na sklepy w tym przypadku. No przecież na koniec to już nie jest tylko online. To jak ktoś pójdzie do galerii handlowej kupić okulary, to też będzie miał problem, żeby je kupić. Tak, zdecydowanie. To jest wiadomo trudny temat, gdyby to nastąpiło i zdarza się niestety. Natomiast odpowiadając na to poprzednie pytanie, skalowalność rozwiązania to nie tylko skalowalność Hybrisa, dlatego chciałbym też jakby zaznaczyć, że czasami jest tak, że zwiększenie ruchu głównie dotyka innego elementu całego ekosystemu, a niekoniecznie samego Hybrisa. Tak? Mamy też rozwiązanie, które odpowiada za fiskalizację, tak? czyli tego POS-a. Mamy bazę danych, mamy również systemy, z którymi się komunikujemy, żeby tak naprawdę żeby ustalić inne elementy. I jako całość to musi dawać pewien efekt. Tak? I oczywiście zawsze podchodząc do takich projektów, wykonuje się pewne testy obciążeniowe, tak? I próbuje się ustalić ten punkt krytyczny i to oczywiście to jest wykonywane w każdym projekcie. I wówczas tak naprawdę próbuje się przewidzieć, jak ten system powinien działać i jakie my potrzebujemy zasoby. Więc odpowiedź na Twoje pytanie, czy da się to zrobić jakoś tak sprytnie, bardzo nowocześnie, to niestety wydaje mi się, że we wszystkich aplikacjach monolitycznych to nie jest proste zagadnienie. Na pewno da się to zrobić lepiej. Pytanie, czy to jest zawsze warte zachodu, bo po prostu aplikacje monolityczne z założenia są ciężkie i choćby tylko właśnie wystartowanie tej aplikacji jest tym głównym elementem powodującym, że takie skalowanie w locie jest tematem, którego się z reguły nie podnosi, a jeżeli tak, to i tak to się dzieje z opóźnieniem. I w związku z tym strategia raczej polega na tym, że dobrze się wykonuje coś, co się nazywa sizingiem infrastruktury wcześniej, próbuje się ustalić niefunkcjonalne wymagania dla tego systemu i potem potwierdzić, że one są spełnione, tak? Na przykład wykonując testy obciążeniowe. A jeżeli spodziewamy się nagle jakichś wyjątkowych okresów, typu właśnie Black Friday czy Black Week,
które teraz są modne, no to zawsze można wykonać pewne uzupełnienie infrastruktury. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że aplikacja monolityczna to jest jeden serwer, tak, który ma nie wiadomo jakie zasoby. To jest z reguły cluster, czyli szereg jakby takich instancji, które ze sobą współpracują i delegują, tam jest delegowany ruch z sieci, więc można albo tak naprawdę zwiększyć zasoby na wszystkich urządzeniach, co w chmurze jest dużo prostsze niż w tradycyjnym jakby hostingu, albo po prostu dodać kolejny element do klastra, który automatycznie skaluje to rozwiązanie, ale skaluje nie w takim trybie rzeczywistym, a raczej z wyprzedzeniem, po prostu my to planujemy. No, jest tak, że wymaga to po prostu trochę więcej czasu, pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt minut, no ale też da się to robić, więc oczywiście tak jak powiedziałeś, no lepiej to robić z wyprzedzeniem, ale jeśli już musimy teraz, to też to robimy. Także w tym przypadku no, monolityczna aplikacja jest mniej wygodna, ale też to skalowanie jest możliwe. Dobra, Mirek, platforma zbudowana omnichannel'owa, zbudowana w oparciu o Hybrisa, o SAP Hybris. Powiedz mi, to rozwiązanie jest zamknięte, czy ono jest raczej otwarte i szereg pluginów, nie wiem, możecie napisać albo pobrać skądś, upraszczając sobie zadanie, czy też skracając time to market. Jak to jest? Czy jakby, na ile możecie korzystać z pomocy już istniejących narzędzi, wdrażając takie rozwiązania omnichannel'owe, gdzie no, poziom komplikacji jest duży. No, ten e-commerce, ten Hybris musi współpracować z systemem fiskalizacji, z różnymi innymi systemami. No kurczę, no, robienie tego na piechotę też wydaje się no, dość czasochłonne. To świetne pytanie. Generalnie odpowiedź na to pierwsze pytanie, czy Hybris jest otwarty, jest nie. To nie jest system otwarty. Natomiast Hybris od początku, jeszcze zanim jakby nastąpiła akwizycja z SAP-em, miał taką politykę, że nie tworzy rozwiązania ani pudełkowego, ani udającego gotowe, podobnie jak to gdzieś robiła konkurencja, tak? Bo jakby mówimy o Oracle'u, IBM-ie, które w tamtych czasach też jakby były przodującymi rozwiązaniami na rynku. Hybris wybrał drogę, w której stwierdził, że będzie tworzył framework. Framework deweloperski, czyli narzędzie dla deweloperów, które z założenia daje ogromną elastyczność, jeżeli chodzi o możliwości developmentu, rozszerzalności, korzystania z gotowych rozwiązań, które gdzieś ktoś zrobił i można je po prostu dodać. A całość w ogóle opiera się na rozwiązaniach open source'owych, typu, no zresztą nie chcę tutaj przynudzać mówiąc o technologiach, ale z takich ważniejszych to przede wszystkim jest to Java, tak? Jest to Java, Spring, to są jakby duże znane technologie, które są uznawane na rynku i przede wszystkim bezpieczne, bo wykorzystywana w ogromnej ilości projektów na całym świecie. A teraz co w ogóle w związku z tym daje sam Hybris, skoro to jest framework? Tak naprawdę ogromną ilość gotowych modułów, łącznie z gotowymi rozwiązaniami, choćby tylko sklepu internetowego i całej warstwy usług backendowych, które są z tym skojarzone, bo my jako zespół deweloperski dostajemy coś, co jest w pewnym sensie rozwiązaniem gotowym, natomiast każdy klient wie, że tego rozwiązania nie można wziąć tak po prostu i nazwijmy to zainstalować, użyć. Ono wymaga dużych zmian i klienci kupujący tego typu rozwiązanie są tego świadomi, bo dlatego je kupują, że mogą dokonać tych zmian i dostosować rozwiązanie pod swój, często nieszablonowy biznes, tak? Bo jeżeli popatrzymy choćby tylko na sklep Vision Express i porównamy to do dowolnego innego sklepu internetowego, to jesteśmy w stanie zauważyć mnóstwo różnic, począwszy od choćby tylko tego, jak wygląda sama sekcja klienta, profil klienta. Mamy dane medyczne, tak? Te dane medyczne wyglądają inaczej, jeżeli tam się zaloguje optometrysta, a do tego samego systemu może wejść optometrysta w salonie Vision Express, a jednocześnie mamy coś, co się nazywa konfiguratorem kompletnej pary, co w ogóle jest nie tylko od strony frontendowej, ale również backendowej, bardzo nietypowym i złożonym rozwiązaniem. I tak naprawdę to wnosi ta platforma, ona po prostu to daje, ale w związku z tym ten koszt jest bardzo duży. Super, fajna odpowiedź. Mirek,
powoli kończą mi się pytania. Myślę, że zrobimy tak. Włączymy teraz sesję Q&A. Ja to robię w tym momencie i prośba do uczestników naszego webinara, jeśli ktoś ma pytania, to proszę je zadać na czacie w trybie Q&A, nacisnąć pytajnik na końcu takiego pytania, wtedy ja będę mógł go wyświetlić i odpowiedzieć. No dobra, to czekamy na pytania. Mirek, a co dalej? Mam na myśli rozwój Vision Express. Czy jesteś w stanie uchylić rąbka tajemnicy, nad czym teraz pracujecie? Czy to jest niepoprawne pytanie i powinienem się wycofać? Nie chciałbym za wiele uchylać, bo też myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że obecna sytuacja jest trudna dla wielu biznesów i w związku z tym nie chciałbym tutaj zdradzać potencjalnie ważnych, strategicznie ważnych informacji dla samej firmy. No. Natomiast mogę powiedzieć że każdy system tego typu oparty choćby tylko na Hybrisa, ale to jest specyfika większości naszych projektów, przechodzi przez kilka faz. Jest faza pierwszego wyjścia produkcyjnego i to jest faza intensywna, kiedy i zespół projektowy jest duży, jest po prostu, dzieje się mnóstwo tak naprawdę, jest ogromna presja, bo chcemy wszystko i na już. I później z czasem wchodzimy w fazę, w której z jednej strony pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami, z drugiej dbamy o utrzymanie, bo jakieś błędy się pojawią, bo coś trzeba jednak na szybko zmienić i ten zespół też się zmniejsza, więc jedyne co mogę powiedzieć, odpowiadając na Twoje pytanie, to że porównując bieżący zespół i ilość rzeczy, które się dzieją w tej platformie versus to, co było na początku tej przygody, no to widać zauważalną różnicę po prostu. Teraz dzieje się dużo mniej. Bo i zespół jest mniejszy, bo bardziej staramy się zapewnić nowe funkcjonalności i jednocześnie stabilność systemu, ale tych nowych funkcjonalności nie ma już tyle, co było wcześniej, bo wcześniej próbowaliśmy stworzyć coś, co będzie kompletne i da w ogóle prawo wyjścia na produkcję, tak? Nie możesz wyjść na produkcję, nie mając pewnego zbioru podstawowych funkcjonalności. W związku z tym wtedy masz ogromny nakład pracy, a potem możesz tylko stopniowo dodawać to, co biznes widzi, że jest warte. Dobra, widzę, że chyba nie mamy żadnych pytań od publiczności. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, może wszystko wyjaśniliśmy dzisiaj bardzo dokładnie. Mirek, w takim razie bardzo dziękuję za to, że spotkałeś się dzisiaj ze mną. Będziemy kończyć już ten webinar. Opowiedzieliśmy dość dużo, faktycznie Ty opowiedziałeś bardzo dużo o tym, jak wygląda Omnichannel Vision Express. Trochę było pytań technicznych. Myślę, że wyjaśniliśmy, jak wdrożenie w chmurze takiego rozwiązania, oczywiście na dużym poziomie ogólności, ale jednak może przebiegać. Także dziękuję bardzo. Również w takim razie do zobaczenia na kolejnym webinarze. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.